Zaglądamy do Jaworzna, jednego z pionierów elektrycznej komunikacji autobusowej w Polsce. W tym odcinku poznamy bliżej flotę, infrastrukturę oraz zabiegi organizacyjne konieczne do sprawnego działania sieci elektrobusów w mieście średniej wielkości. Poznamy też parametry eksploatacyjne tej komunikacji, jakie osiągnięto w Jaworznie. To bardzo ważny temat dla naszego kraju, gdzie w najbliższych latach w komunikacji autobusowej ma pojawić się ponad 800 autobusów elektrycznych. Zapraszam Was do oglądania. Jaworzno jest miastem w województwie śląskim, leżącym w linii między Katowicami a Krakowem. Bliżej stąd jednak do centrum Katowic do pokonania jest dystans około 22 km. Jaworzno jest miastem średniej wielkości, mające 92 tysiące mieszkańców, jednak jest bardzo rozległe. Jego powierzchnia wynosi 152 km², czyniąc je 14. miastem w kraju pod tym względem. Ten czynnik i położenie w bliskim sąsiedztwie innych miast zadecydowały o kształcie komunikacji miejskiej, w ramach której w tym roku wykonanych zostanie prawie 5 milionów wozokilometrów. Dziś w mieście działa 28 linii autobusowych, w tym 5 międzymiastowych oraz 2 nocne. Jaworzno jako jedno z pierwszych polskich miast odważnie zainwestowało w autobusy elektryczne. Tabor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, czyli przewoźnika obsługującego miasto, liczy 69 pojazdów, a co trzeci jest autobusem elektrycznym. Następny przystanek. Szczotki pętla. Przystanek końcowy. Obecnie w eksploatacji są 24 autobusy elektryczne, w zdecydowanej większości są to pojazdy marki Solaris. Najmniejsze 4 autobusy mają 8,9 metra długości. Są to wozy niskowejściowe, za drugimi drzwiami mają schody, a pod pokładem w tylnej części zabudowano silnik i baterie. 12-metrowce w taborze to pojazdy trzeciej i czwartej generacji Urbino 12, dwu- i trzydrzwiowe. Łącznie jest ich 10. Największe są z kolei przegubowce o długości 18 metrów w liczbie 9 sztuk. W nich też baterie zajmują najwięcej przestrzeni pasażerskiej, co w praktyce oznacza 5 miejsc siedzących mniej w tylnej części pojazdu. Nominalny zasięg pojazdów na jednym ładowaniu mieści się w przedziale między 100 a 150 km, jednak kluczowe są tu ładowarki pantografowe na pętlach i pantografy na dachach autobusów, pozwalające pojazdom pracować przez cały dzień. Co warto wiedzieć, najstarszy 12-metrowy elektrobus w ponad 3 lata eksploatacji przejechał już ponad 240 tysięcy kilometrów. To największy przebieg autobusu elektrycznego firmy Solaris. Najmniejsze Solarisy obsługują m.in. nowo uruchomione linie 372 i 373. Na jednym z krańców przy szpitalu znajduje się ładowarka pantografowa do ich obsługi. Co ciekawe, wjazd na pętlę zabezpieczono przed samochodami szlabanem, a podnieść go mogą tylko pojazdy zidentyfikowane poprzez czytnik RFID. To znaczy, że pojazd rozpoznawany jest poprzez częstotliwość radiową. Wymienione linie wjeżdżają głęboko w mniejsze i większe osiedla, co mieszkańcom znacznie skróciło drogę do najbliższych przystanków autobusowych. W efekcie po kilku miesiącach po uruchomieniu połączenia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednym z argumentów, które przekonały mieszkańców do uruchomienia linii na osiedlowych uliczkach, był niski poziom hałasu, jaki emitują elektrobusy.
Standardowe autobusy elektryczne w większości obsługują linie miejskie rozpoczynające swoje trasy z krańca Krakowska Pętla. To pętla w południowej części miasta, skąd swe trasy rozpoczyna aż 19 linii autobusowych. Ze względu na duże wykorzystanie brygadami elektrycznymi w tym miejscu zainstalowano aż 3 ładowarki pantografowe. Bardzo często są one wszystkie zajęte w trakcie ładowania autobusów. Zresztą wystarczy powiedzieć, że najbardziej obciążona ładowarka na tej pętli pracuje w ciągu doby średnio przez 11 godzin. Standardowe elektrobusy poruszają się też liniami kończącymi trasę na osiedlu stałym, gdzie znajduje się pierwsza zainstalowana w Jaworznie ładowarka pantografowa. Przegubowe elektrobusy obsługują w większości magistralne międzymiastowe linie E i J łączące Jaworzno z Sosnowcem, Mysłowicami i Katowicami. W jednym kursie na tych liniach autobusy przejeżdżają nawet 55 km, a trasa tych linii odcinkowo prowadzi szeroką, dwujezdniową drogą krajową nr 79. Linie te również korzystają z ładowarek na Krakowskiej, a większość kursów linii E prowadzi dalej na południe do pętli Byczyna-Astrów, na której zainstalowano 6. ładowarkę pantografową. W Jaworznie jest jeszcze jeden, 24. elektrobus. To chiński Yutong, na bazie którego firma Tauron przeprowadza test automatycznej platformy wymiany pakietów baterii w autobusach elektrycznych. Jest to jeden z kierunków, w którym zmierzają badania nad dalszym rozwojem elektromobilności. Oczekuje się, że zjeżdżający do zajezdni pojazd z rozładowanymi bateriami będzie mógł je szybko wymienić na naładowane pakiety. Miałoby to skrócić do minimum czas, przez który autobusy elektryczne są niedostępne ze względu na brak energii. Testowa linia wymiany baterii przez roboty uruchomiona zostanie już we wrześniu. Oczywiście do obsługi autobusów elektrycznych musiała zostać dostosowana zajezdnia. Powstała tu nowa hala z 4 stanowiskami przeglądowo-naprawczymi oraz 5. stanowiskiem, na którym usuwane są bieżące awarie. W hali działa 8 ładowarek typu plug-in o mocy 85 kW każda. Poza halą znajdują się jeszcze 2 ładowarki, w tym jedna obsługująca tylko Yutonga. Ładowarki w prąd zasilają transformatorownie, przekształcające prąd średniego napięcia 20 kV w prąd niskiego napięcia 400 V. Ładowarki pantografowe o mocy 180 kW rozmieszczone na obszarze miasta służą do ładowania szybkiego, a te na terenie zajezdni do ładowania wolnego. Miejsce zatrzymania pod ładowarką jest ściśle wyznaczone liniami w 3 kolorach w zależności od rozmieszczenia pantografu na dachu autobusu. Poprzez pantograf standardowy autobus zyskuje średnio 1,7% stanu naładowania na minutę ładowania. Po 20 minutach postoju ma on więc już energię pozwalającą na przejechanie kolejnych 40 km. W elektrobusach istotna jest też rekuperacja energii, czyli jej odzyskiwanie w wyniku hamowania. Na przykład przy zjeździe ze wzniesienia w kierunku Byczyny autobus elektryczny w wyniku hamowania potrafi odzyskać 2% stanu baterii. Z
Z doświadczeń Jaworzna wynika, że standardowy autobus zużywa około 0,8% baterii na przejechane kilometr trasy w neutralnych warunkach atmosferycznych kilkunastu stopni Celsjusza. Największe zużycie energii elektrobusy odnotowują zimą, gdy włączone jest ogrzewanie, natomiast praca klimatyzacji latem nie ma aż tak istotnego wpływu na wzrost zużycia energii względem warunków neutralnych. Najtrudniejszy w eksploatacji jest więc pod tym względem okres zimowy i dla zachowania porównywalności obsługi komunikacyjnej w okresie występowania ujemnych temperatur ogrzewanie wspomagane jest hybrydowym agregatem spalinowym. W tym okresie obecne pojazdy nie są zeroemisyjne, ale również standardowe diesle na ogrzewanie konsumują wtedy znacznie większą ilość paliwa. Wykazano również, że duży wpływ na zużycie energii ma obciążenie pojazdu, a więc liczba pasażerów przebywających na jego pokładzie. Eksploatacja elektrobusów wymaga nowego podejścia w planowaniu połączeń i brygadowych rozkładów jazdy dla kierowców. W większości przypadków wprost dostosowane do elektrobusów zostały brygady, wcześniej obsługiwane autobusami z silnikami diesla. W części przypadków korekt wymagały jednak czasy postojów na pętlach, tak żeby dłuższy czas autobusy spędzały na krańcu z ładowarką. Co ciekawe, w przypadku pętli krakowska w kartach z brygadowym rozkładem jazdy dokładnie określono czas, w którym pojazd powinien być ładowany wraz z przypisaniem numeru ładowarki. Czas ten jest ściśle określony ze względu na liczbę elektrycznych brygad pojawiających się na tej pętli. Często tuż po rozłączeniu się pierwszego pojazdu pod ładowarkę podjeżdżał już kolejny pojazd, który dopiero co zakończył swój kurs. Taki tryb pracy z elektrobusami pozwolił uzyskać wysoką wydajność systemu, w którym autobusy elektryczne dziennie średnio przejeżdżają 315 km przy średnim czasie pracy 16,5 godziny. Najbardziej wydajna brygada elektryczna w ciągu dnia przejeżdża aż 419 km. Budowa drogiej infrastruktury do ładowania nie miałaby sensu dla skromnej liczby pojazdów. Z tego powodu PKM Jaworzno konsekwentnie dąży do elektryfikacji swojej floty. Istotną pozycją jest opłata za tzw. moc zamówioną u dostawcy energii elektrycznej. Podział tego kosztu na większą liczbę pojazdów daje wymierne oszczędności. Przewoźnik obecnie zamierza tak zmodyfikować proces ładowania pojazdów wieczorem, aby korzystać z atrakcyjniejszych taryf nocnych. Szacuje się, że po wprowadzeniu zmian organizacyjnych koszt eksploatacji autobusu elektrycznego będzie wynosił 1/3 kosztu eksploatacji autobusu z silnikiem diesla. Wszystko jednak uzależnione jest też od stosunku cen energii elektrycznej do ceny paliwa. Praca elektrobusów kursujących po mieście jest nadzorowana z poziomu dyspozytorni. Panel dyspozytora aplikacji Kiedy przyjedzie pozwala podejrzeć bieżące lokalizacje wszystkich autobusów na terenie sieci komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem elektrobusów. Aplikacja gromadzi na bieżąco i wyświetla dane o poziomie naładowania baterii w pojazdach oraz o tym, czy pojazd aktualnie jest ładowany. Możliwe jest tu m.in. przejrzenie brygadowej historii pracy pojazdu, w tym zmieniającego się w czasie stanu naładowania baterii. Dyspozytor jest także informowany o fakcie podpięcia autobusu do ładowarki. Aplikacja stanowi więc cenne źródło informacji o działaniu floty pojazdów elektrycznych. Wraz z uruchomieniem tak dużej liczby brygad elektrycznych w Jaworznie pojawiła się kwestia pewności dostaw prądu dla komunikacji autobusowej. Gdy transport oparty jest już w ponad 40% na prądzie, jest to istotna sprawa. Sieć elektrobusów w Jaworznie korzysta z tego samego źródła co lokalna kopalnia, która w prąd zaopatrywana jest kilkoma alternatywnymi liniami przesyłowymi.
Ryzyko przerwy w dostawie prądu oceniane jest więc na bardzo mało prawdopodobne, wręcz może być nawet mniejsze niż w przypadku niektórych polskich sieci tramwajowych czy trolejbusowych. To dopiero początek przygody Jaworzna z elektromobilnością. Planowane jest postępowanie na kolejnych 20 autobusów elektrycznych, które pozwolą zwiększyć ich udział we flocie do 60%. Równocześnie za powiększoną flotą pójdzie rozbudowa infrastruktury. W najbliższych latach przybędą 4 ładowarki pantografowe na pętli Krakowska oraz po jednej na Łubowcu, przy dworcu w Szczakowej oraz na osiedlu Podłęże. Rozbudowana zostanie też infrastruktura zajezdniowa, m.in. w kolejnych 10 punktów ładowania. W Jaworznie w najbliższych latach również mają być prowadzone próby autonomizacji transportu autobusowego. Najpierw na terenie zajezdni, by pojazd mógł przejść proces obsługi bez kierowcy oraz na torze testowym, na którym sprawdzane miałyby być różne warianty zdarzeń w ruchu drogowym. Kolejnym etapem testów miałyby być próbne jazdy w ruchu ulicznym, a stanem docelowym prowadzenie ruchu na autonomicznych liniach autobusowych. W Jaworznie miało miejsce pierwsze wdrożenie autobusów elektrycznych w Polsce na tak wielką skalę. W szczytowym okresie dni szkolnych na ulice miasta wyjeżdża 55 autobusów, z czego 40% stanowią elektrobusy. To niesamowity poligon doświadczalny w skali kraju, ale trzeba zaznaczyć, że transport pasażerów odbywa się tutaj jak najbardziej w sposób normalny i sprawny. W toku uruchamiania brygad elektrobusowych pojawiały się nowe wyzwania, chociażby dotyczące przydziału czasu ładowania na pętlach z ograniczoną liczbą ładowarek, czy oznaczenia linii zatrzymania pod wysięgnikiem ładowarki. Szczególnie cieszę się z tego powodu, że w Jaworznie autobusy elektryczne są możliwie maksymalnie wykorzystywane i przede wszystkim mają przynosić korzyść mieszkańcom i przewoźnikowi. Takiego podejścia potrzeba nam w pozostałych polskich miastach, jeśli mamy rozwijać się w kierunku elektrycznego transportu autobusowego, który zapewnia niski poziom hałasu i brak emisji zanieczyszczeń w ciągach komunikacyjnych. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!